Dobra, mam tu garniec, nie polecam. Za to lata nie lubię, nie? Jakieś bzykadełka mi latają cały czas. Zaczynam zastanawiać się nad założeniem solara. Nie wiem, czy to zapach tego gówna tam. Widziałem radość moich dzieci, jak wchodzą na górę. Wow! Ciemność wszędzie, widzę ciemność. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Polska to wspaniały kraj. Patrzcie, jakie tereny, takie Marcel lubi najbardziej, pamiętacie, nie? O, znalazłem swoje miejsce na ziemi na dzisiejszą noc. Patrz. Czy ten widok nie jest piękny? Pole kukurydzy, pamiętacie moje początki, jak jeździłem, właśnie spałem przy takich miejscach. Blisko mnie. Było bardzo fajnie, sympatycznie. Tutaj co prawda mam jakąś hałdę, ale to są ścinki drzew. Takie jakby z tartaku, jakby z takie, wiecie, z żyny, o, tartaczne. A tam jakaś kopa, nie wiem czego, ale to nie jest guano. Stoi jakiś ten. Ale to są rolnicze aspekty, to mi się bardzo podoba. Ten lasek tam, zobaczcie, w oddali. Piękna sprawa. Niżej, w nizinie, tam dąbki. Właściwie to równina taka. O. No i te pole kukurydzy. Podoba mi się i tutaj zostaje. Uciekam od zgiełku miasta i hałasu. I bardzo chętnie tu odpocznę. A będę stał sobie o tak. Troszeczkę może krzywo, ale nie jest źle. Trzeba coś zjeść. Chyba zrobię sobie zupę pomidorową, bo mam wożę od jakiegoś czasu, kurde, i trzeba by w końcu zacząć wyjadać te swoje zapasy, chociaż ja wyżarłem te swoje zapasy. To nie, co została mi ta zupa pomidorowa i właśnie na nią mam ochotę. A zupę, jaką będę konsumował, to o, proszę bardzo, taka zupa pomidorowa, Dworek, marki Dworek. Niestety z ryżem. Ja jestem kluskowy, wolę z kluskami, choć z ryżem też bardzo chętnie zjem. Napiszcie w komentarzu, czy wy jesteście kluskowi, czy ryżowi. Wiem, że zdecydowana większość lubi pomidorówkę właśnie z kluskami. Ja najbardziej kluski, nie lubię świderków. Wiem, że świderki to podstawa, ale ja nie lubię świderki, bardziej wolę wstążki, jakieś muszelki albo nitki. O, taki makaron lubię. A z makaronem już dawno nie jadłem pomidorówki. Pamiętam kiedyś w przedszkolu strasznie nas męczono pomidorówką z ryżem właśnie. A teraz powiem wam, wolę kluski, ale z ryżem bardzo chętnie zjem, więc ląduję to do gara i zobaczymy, czy to dobre. 3-4 porcje, ja to na raz zjem. Co to jest? Ale no dosyć płynna jest. Zobaczymy. Dobra, rozłóżmy sobie miejsce testowe. A stolik taki pyci, no ale co się na to poradzę? Mam taki, nie inny. Dużego już nie wożę, bo to nie ma sensu. O. Dobra, mam tu garniec pysznej pomidorówki, trochę za wysoko siedzę, ale to nic. No, gęsta pomidoróweczka, trochę ryż jest zbrylony. Niestety zupa totalnie bez smaku. Pomidor słabo wyczuwalny w ogóle. Nawet to taką w lekką goryczkę wpada. Nie jest zepsute, jest wszystko w terminie. No nie, brakuje tutaj soli. Brakuje tu słodyczy delikatnej. Ja lubię taką lekką kwaskowatą. Nie ma tu kwaskowości, może bardzo słaba. Bardzo słaba pozycja moim zdaniem. Bardzo słaba. Wymaga to dopieszczenia, dopieprzenia, dosolenia. Brakuje pomidorów, niestety. Nie polecam. Generalnie. Nie jest to pomidorówka, do której jestem przyzwyczajony. Nie chodzi nawet o ryż, tylko o sam smak. Niestety. No ale to nic. Smacznego, kochani, życzę wam, jeżeli teraz jecie. I wy życzcie mi. Po jedzonku trzeba trochę podreptać, pospacerować. Cisza miłosierna. Przyjechały tutaj jakieś tam tiry, ładowali. Znaczy tiry, takie wiecie, rolnicze, nie? Tam ładowali tą styrtę, ale zaraz przestaną. I to jest bardzo sympatycznie. Kurde, jak tu jest fajnie. O, za to lata nie lubię, nie?
Jakieś bzykadełka mi latają cały czas. Na początku września może gdzieś wyskoczymy ekipą, zobaczymy. Jak będą mieli ochotę, no ja na pewno wyskoczę. Jak zwykle, ale w połowie września, właściwie połowę, około 20 będę w Sornych Gaciach na zlocie Volkswagen T4, grupy Volkswagen T4. Także jak chcecie mnie tam zobaczyć, to zapraszam bardzo serdecznie. To się spotkamy, poznamy. No, ale ja tam jadę wcześniej, jak już mówiłem w poprzednich materiałach, jadę tam wcześniej, w środę już ja będę wyjeżdżał stąd, jadę na Kaszuby i jeszcze raz ponawiam prośbę do Was, podsyłajcie mi miejscówki, gdzie mógłbym fajnie sobie zakoczować na dziko. Jadę z dwójką dzieciaków, będziemy spać oczywiście w Perle. No i chcemy sobie zakoczować gdzieś na Kaszubach, popatrzeć, pozwiedzać, może coś fajnego. Także piszcie w komentarzach fajne miejscóweczki. A ja idę popracować chyba teraz do busa trochę, wezmę laptopa, trochę pomontuję, bo mam trochę materiału do zmontowania na drugi kanał i będzie fajnie. Będzie fajnie, tak. Ciekawe, czy tu w nocy będą jakieś bzykadła latały. Bo ostatnio jak byłem pod tym wiatrakiem, co stałem, kurczę, ile tam było tych latających różnych badziewi, to kurde, aż się w pale nie mieści. Dobra, gdzie jest laptop? Tu jest laptop gdzieś chyba. Kurde, muszę samochód w końcu umyć. Widzę, gdzie jest laptop. Albo wiecie co? Zanim popracuję, to chyba sobie strzelimy jedno piwko. Pierwsze piwerko, jakim chwycił, bo nawet nie wiem co, mam tam 4 piwka schowane pod łóżkiem. Ręką chwyciłem pierwsze z brzegu i wyciągnąłem latarnika Rewalskiego. O, takie piwo. Ja już chyba to dostałem od Andrzeja, to tak mi się wydaje, albo kupiłem, bo ja też kupowałem w Rewalu, także nie jestem pewien. W każdym razie jest to latarnik Rewalski, pszeniczne piwerko, 5,2 alkoholu. Osad jest niewielki. Spróbujemy. Otwieramy. Ładnie cykło. Teflonik. Czekajcie, bo lewą nie potrafię lać. Lejemy. Zobaczymy. Patrzcie, jaka pianica, kurde. Piękne piwerko. Barwa taka przezroczysta to piwo jest. Lekko, może lekko mętnawe. Nigdy nie znudzi mi się ten smak pszenicznego browarka. Lubię, bardzo lubię. Pianka też jest spoko. Dobra, zanurzmy usta w tym cudownym bursztynowym płynie. Bardzo dobra. Bardzo dobre piwo. Aczkolwiek moje ulubione w browarze szczecińskim, nowy browar, jest troszeczkę lepsze od tego. Ale to też jest wyśmienite. Na pewno sięgnąłbym po nie raz jeszcze. No to oczywiście 1. A właśnie, jak zauważyliście, już nie podaję tutaj jedyneczki, jakichś odgłosów. Po co to są zbędne gadżety niepotrzebne. Po prostu będę mówił, jaką notę daję według mnie i tyle. Bez żadnych wodotrysków. Piwo dobre, do polecenia, do wypicia. Zdrowie wasze, w gardło moje. Wiecie co? Doceniam picie piwa o temperaturze pokojowej. Wiem, zhejtują niektórzy, jak można pić ciepłe piwo. Można. Ja się do tego przekonuję. Bardzo mi smakuje. Zwłaszcza te takie, nie takie wiecie, koncerniaki typowe, tylko jakieś kraftowe, czy takie z górnej, można powiedzieć, półki średniej. O temperaturze pokojowej jest po prostu petarda. Oczywiście, jeżeli jest bardzo gorąco, to jak najbardziej zimne. Ale teraz, tak jak mamy, jest bardzo sympatycznie. Jest ciepło, nie za ciepło. Czasami tak jak podwieje delikatnie wiaterek, jest chłodnawo nawet. To ciepłe piwo jak znalazł. Ja. Proszę bardzo, trochę się popracowało. Szybka akcja. Zmontowany odcinek i 3 shorty na drugi kanał. Kurde, cały czas to powtarzam. To jest rewelacja. I z racji tego, że właśnie mam laptopa, który zużywa troszeczkę energii, zaczynam zastanawiać się nad założeniem solara na dach perełki, żeby jej energii nie zabrakło. Co prawda mi starcza, nie? Ale zawsze taki dyskomfort mam, że muszę baterię od roweru wozić, czy powerbanka, tego co powerboxa, co dostałem ostatnio. A tak bym miał akumulator, ten co mam, hotelowy, ładowany z solara. Myślę, że wtedy energii by nie zabrakło. Tylko kompletnie się nie znam na instalacjach fotowoltaicznych do samochodu.
Znaczy, no coś tam wiem, wiadomo, coś bym zawsze znalazł. I pewnie znajdę, więc będę musiał zgłębić temat. Wy mi możecie doradzić, jaki panel by był dobry. 100, 200, 300 watów, nie wiem. Jaki sterownik. Nie wiem, nie znam się generalnie na tym kompletnie. Ale do tego jeszcze daleka droga, bo najpierw musiałbym zrobić jakieś mocowania, a chcę zrobić coś innego. No dobra, nieważne. W każdym razie to jest jeszcze droga do tego. Raz, że też mnie nie stać na to w tej chwili. Wiem, że można jakiś tam po kosztach zrobić. Ale nawet na te koszty mnie nie stać na razie. No taką sytuację w tej chwili. Przepraszam, że jem i mówię, no ale ja tak mam. Taki ciekawy zapach tutaj, słuchajcie, jest. Nie wiem, czy to zapach tego gówna tam. Nie, no nie, bo jest przyjemny, więc taki... Taką świeżość czuć, jakąś taką owoce, jakieś takie anyż, coś takiego, no. Nie wiem, coś w powietrzu tak unosi się ciekawego. Także ten teges. Mamy godzinę, już wam mówię, kochani, 20:12. No, słoneczko już prawie zachodzi. No, już tutaj nikt nie przyjeżdża, bo przyjeżdżali tutaj, mówię, ciężarówki przyjeżdżały takie skrzyniowe, później wysiadał kierowca, ładował z ładowarką to coś tam, co tam jest, nie wiem co to jest, i wywieźli. No sobie 3 ciężarówki były, już nie jeżdżą. No, a jutro sobie wstanę i się przestawię tutaj do tej wioski pobliskiej, tam gdzie samochód zostawię, bo nie chcę tu w polu, żeby sobie samotnie perła stała. I tutaj gdzieś jest ścieżka rowerowa, od razu się wbiję na nią i polecę ze ścieżynką. No, i to będzie dobrze. Kurde, tam jak tak patrzę, to mi się wydaje, że za tymi drzewami jest morze. Nie wiem, takie mam wrażenie. No, takie drzewka też sosnowe się spotyka właśnie nad morzem, na wydmach. Po następnej 4 jadę, biorę rodzinkę, jedziemy też na Wolin. Jeszcze raz wejdziemy na tą wieżę, bo kurczę, jak ją zobaczyłem, tą wieżę w poprzednich odcinkach, pamiętacie, to od razu widziałem radość moich dzieci, jak wchodzą na górę, na wieżę. I ja muszę im to zrobić, bo ja strasznie się cieszę i strasznie wewnętrznie, tak powiem, jak to powiedzieć, człowiek rośnie wewnętrznie i cieszy się, że sprawia przyjemność dzieciakom. Ja przynajmniej tak mam i strasznie to lubię. I je tam zabiorę i sobie wejdziemy na górę i będzie fajnie. I później pójdziemy nad morze. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo z tym to wiecie, bywa różnie, nie? Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy szybko z następnym piwerkiem. Tym razem na tapetę trafia piwo toruńskie. Wiecie, od kogo to dostałem. Ci, co mi dali, to wiedzą. Pozdrawiam serdecznie. Spróbujemy. Zawartość alkoholu 5,3. Jest to piernikowe z kokosem. Słuchajcie, piernikowe z kokosem. To musi być petarda. W składzie jest syrop piernikowy, z tego co widzę. Aromat kokosowy. No. Będzie się działo. Otwieramy. Wow! Jaki zapach. Jaki zapach. Lejemy, słuchajcie. Przemyłem sobie kufel, żeby smaki się nie pomieszały. Lejemy. Kurde, coś mnie gryzie w policzek. O Jezu, patrzcie, jaka pianka. Jaka pianica się zrobiła. Piwo jest, słuchajcie, mętne. Takie bardzo mętne, bym powiedział nawet. Boże, jak to pachnie. To pachnie, jakbyście otworzyli sobie paczkę z piernikami. I ten zapach taki, jak przełamujecie piernika. Jezu, jakie to jest cudowne. Aż muszę pianki spróbować. Gorycz ze słodkością pomieszana. Coś pięknego. Próbujemy. Kurde, zobaczcie, te gówna latają znowu. Ambrozja. To jest po prostu ambrozja. Piwo mocno przepyszne. Super. Na miano Bojanów, słuchajcie, bardzo mi smakuje. Naprawdę bardzo mi smakuje. Zasłużona oczywiście 1. Jakbym je spotkał gdziekolwiek, kupiłbym ponownie. Piernik z kokosem. Ten kokos jest tak delikatnie wyczuwalny tutaj. Ale na pierwszy rzut oka, na pierwsze kubki smakowe rzuca się właśnie piernik. Coś wspaniałego. Naprawdę. Coś wspaniałego i pijcie to ciepłe, nie zimne, bo zimne podejrzewam, że nie wydobędzie tyle smaku, co właśnie piwo o temperaturze pokojowej. Bardzo dobre. Zdrowie wasze w gardło moje. Pijemy.
Jak tu jest wspaniale, kurde, ta dzicz. Ciemność wszędzie, widzę ciemność. Podoba mi się to. Lubię takie klimaty. Choć nie jestem w szczerym lesie. Żadne światła tutaj cywilizacji nie dochodzą. Tam z oddali tylko z tej wioski jakieś malutkie. Ale tu nic nigdzie nie ma. Głucho wszędzie, pusto wszędzie. Marcel tylko jest. Tutaj kurde jest elegancko, elegancko. Niebo czyściutkie. Gwiazdki widać. Kurde, się wywalił. Gwiazdki widać. Słuchajcie, już nie będziemy dzisiaj testować. 2 piwa wystarczą. Nie chce mi się więcej pić. Myślę, że to będzie wystarczający test. Na ten krótki wyjazd, bo to taki krótki, mały wyjazd. Ale za tydzień, no właściwie nie za tydzień, za tydzień, za 7 dni, to jest tydzień. Pojadę sobie z rodzinką. Będzie fajnie, kurde. No, dobra, idę spać, położę się wcześniej. Jest 22. Chcę się wyspać w końcu porządnie po nockach. I widzimy się rano, jak obudzi nas poranne słońce, które wyjdzie stamtąd, z nad pola kukurydzy. Tak mi się wydaje. Tam zaszło, więc tu musi zejść. Do jutra.